Szkoda, że mnie nikt nie uprzedził przed przyjazdem do Izraela. Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Z góry Was przepraszam i chyba będziecie musieli się przyzwyczaić do mojej nowej metody zaczepiania mikrofonu. Wiem, że to nie za fajnie wygląda, ale ostatnio miałam taką przygodę, że schowałam sobie gdzieś tam te kable pod koszulkę, żeby właśnie ten mikrofon nie był taki widoczny. No i później nagrałam odcinek, zajęło mi to kilka godzin, zaczęłam go sobie montować w programie i okazało się podczas montowania, że cały odcinek jest pełen trzasków, dźwięk jest okropny, dlatego że kable mi się gdzieś tam ocierały o ubranie i w ogóle nie było mnie słychać, więc stwierdziłam, że ja więcej nie ryzykuję. Odkąd cały mój odcinek poszedł do kosza, to po prostu zaczepiam ten mikrofon, niech on sobie wygląda jak wygląda, ale przynajmniej będzie mnie słychać. Pierwsza rzecz, której naprawdę nie róbcie w Izraelu, to nie wychodźcie z restauracji czy baru bez zostawienia napiwku. Kelnerki i kelnerzy w Izraelu zazwyczaj nie mają żadnej pensji podstawowej, ich jedynym zarobkiem są tipy, są napiwki. Czasami mają po prostu jakąś tam najniższą krajową, ale ja wiem z doświadczenia, jak pracowałam tutaj jako kelnerka, że obecne prawo wygląda w ten sposób, że zarabia się tylko napiwki. Natomiast jeśli z napiwków nie wyjdzie nam miesięcznie minimalna krajowa, to pracodawca ma obowiązek tą różnicę wyrównać. Natomiast tak czy siak napiwki to jest główny dochód, właściwie jedyny dochód kelnerów i kelnerek, dlatego bez napiwku minimum 12%, tak się w Izraelu przyjęło, naprawdę nie wychodźcie z restauracji, no chyba że obsługa była jakaś fatalna, chociaż ja nawet jak obsługa jest taka sobie, to i tak zostawiam, bo każdy może mieć gorszy dzień, jeżeli to nie było jakieś rażące zachowanie, to i tak zostawiam 12%, 15% jak serwis był dobry, czasami nawet 20% Izraelczycy zostawiają. Jest w Izraelu wiele pięknych świąt, o których z pewnością zrobię odcinki. Są takie dwa święta, które są szczególnie ważne do wspomnienia w tym odcinku, Yom HaZikaron i Yom HaShoah. To są 2 dni. Yom HaZikaron to jest dzień upamiętniający poległych żołnierzy, którzy polegli za Izrael. I Yom HaShoah to jest dzień pamięci ofiar Holokaustu. Podczas tych 2 dni w Izraelu rozbrzmiewają głośne syreny i kiedy te syreny rozbrzmiewają, należy się zatrzymać. Jeżeli prowadzi się auto, to należy wysiąść z auta. Samochody stają na środku autostrad, stają na środku dróg i każdy wysiada z samochodu, czy gdzieś tam jak jest się w domu, to trzeba wstać i po prostu uczcić pamięć tych osób taką jakby minutą ciszy właśnie. Nie wiem, czy to jest minuta, czy 2 minuty, bo nie pamiętam dokładnie, jaki to jest czas. W każdym razie na tę krótką chwilę należy się zatrzymać, więc to jest ważne, jeżeli Wasze wakacje w Izraelu pokryją się z tymi świętami, to ważne jest, żeby te syreny uszanować i żeby wiedzieć właśnie, dlaczego te syreny rozbrzmiewają, żebyście się nie przestraszyli. Natomiast ważne jest też to, że te święta wypadają co roku w inne dni. Wydaje mi się, że to jest zawsze w kwietniu, chociaż mogę się mylić, przepraszam z góry za błąd. Jestem w Izraelu dość krótko i jeszcze nie pamiętam tych wszystkich dat. W każdym razie, jak jedziecie do Izraela, to warto właśnie sobie sprawdzić, czy te 2 dni nie wypadają podczas Waszego pobytu wakacyjnego. Nie golić się przed przyjazdem nad Morze Martwe. Morze Martwe, które właściwie jest jeziorem, ale o tym zrobię chyba oddzielny odcinek, bo to bardzo ciekawy temat. Jest bardzo zasolone, około 34% zasolenia, więc ja zrobiłam już ten błąd, że ogoliłam sobie nogi na przykład dzień przed przyjazdem nad Morze Martwe i ból jest niesamowity, to jest takie palenie, takie pieczenie, że stanowczo odradzam. Nawet jakieś takie mikroskopijne ranki, których możecie nie dostrzegać na swojej skórze, poczujecie je wchodząc tam do wody. Więc 2-3 dni, nawet bezpieczniej, 4 dni przed wejściem do Morza Martwego nie gólcie się, bo po prostu będziecie niesamowicie cierpieć. Nie zapomnij się targować. Jeżeli jesteście, zwłaszcza w Jerozolimie, na tych szukach, czyli różnych tego typu marketach, bazarach, to pamiętajcie, że ceny, które są tam umieszczone, to są zazwyczaj ceny z takim marginesem do negocjacji, więc warto się nie wstydzić. Ja się wstydzę, ja mam coś takiego, że nie umiem się targować, więc w ogóle nawet nie próbuję. W każdym razie wiem, że to jest dla nich normalne, oni tam sprzedawcy są do tego przyzwyczajeni, więc warto się targować, zwłaszcza na bazarach, w sklepach nie, ale na bazarach, jakichś tam wolnych stoiskach to jak najbardziej. Nie przyjeżdżaj do Izraela bez tolerancji. Jeśli jesteś osobą, która ma problemy na przykład ze społecznościami LGBT, to raczej się tutaj nie odnajdziesz. Tel Awiw jest zresztą uważany za stolicę, za miasto najbardziej przyjazne tym społecznościom na całym świecie.
są tutaj plaże dla gejów, są tutaj różne kluby, różne imprezy. Zresztą co roku odbywa się największa parada równości na świecie właśnie w Tel Awiwie, o której też chętnie zrobię odcinek, natomiast z powodu korony ta parada oczywiście w tym roku się nie odbędzie. Tak czy siak, tutaj widok na przykład par homoseksualnych całujących się czy idących za rękę po ulicy czy w klubach jest całkowicie normalny. Dlatego jeżeli masz problem z tolerancją, to nie polecam Izraela, zwłaszcza Tel Awiwu na wakacje, bo tutaj bez tolerancji wstęp wzbroniony. Nie rób zdjęć bazie wojskowej Hakiria. W Tel Awiwie znajduje się baza wojskowa, której nie wolno fotografować. Jest to taki wysoki, bardzo wąski, jakby wygląda trochę jak słup z takim rozwidleniem u góry. No i tu jest problem, bo nie mogę Wam wstawić zdjęcia. Chociaż jak wpiszecie sobie Hakiria w Google, to wydaje mi się, że jakieś tam jedno zdjęcie gdzieś mi mignęło, więc może pozwolono sfotografować w celach informacyjnych. W każdym razie nawet nie wiem teraz dokładnie, jaki jest adres tej wieży, więc gdzieś Wam tutaj wpiszę tu albo tu, żebyście wiedzieli, której wieży nie fotografować. I bardzo się wyróżnia, jak się podróżuje przez Tel Awiw, więc myślę, że powinniście zobaczyć i jeszcze jak Wam wpiszę lokalizację, to będziecie wiedzieli, czego nie fotografować. Nie martw się swoim ubiorem, chyba że jesteś w miejscach religijnych, takich jak Jerozolima, Bne Brak, Mea Shearim. Tam należy się ubrać skromnie, czyli zakryć ramiona, zakryć nogi, bez dekoltu itd., itd. Natomiast wszędzie indziej naprawdę możecie się ubierać tak, jak chcecie. Jest taki stereotyp, że w Izraelu trzeba się zakrywać i tak dalej, nie wolno pokazywać ciała. Jest to kompletna bzdura. Tylko i wyłącznie w miejscach religijnych. Cała reszta, ludzie nawet chodzą w bikini po ulicach, więc naprawdę nie macie się czym przejmować. Nie budź żołnierzy w pociągach i autobusach. Jeżeli widzicie żołnierza ucinającego sobie drzemkę w pociągu czy w autobusie, to zostawcie go w spokoju, niech on sobie śpi, nie budźcie go. Oni są naprawdę wykończeni po kilkudniowych, ciężkich fizycznych treningach i często taka drzemka w autobusie czy w pociągu jest dla nich zbawienna. Rozumiem osoby, które jednak decydują się żołnierzy czy żołnierki budzić, bo pewnie martwią się o to, że przegapią oni swoją stację, swój przystanek i tak dalej. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że lepiej zostawić ich w spokoju, niech sobie odpoczną i często po prostu mają włączone w telefonie gdzieś tam powiadomienie o tym, kiedy należy wysiąść. Nie korzystaj z taksówek, a jeśli już korzystasz, to tylko przez aplikację. Taksówki w Izraelu są bardzo, bardzo drogie i są dużo droższe, jak się je na przykład złapie gdzieś tam na ulicy, albo jak się je zamówi telefonicznie. Najlepiej zrobić to przez aplikację. Ja polecam Yango, to jest aplikacja, która ma sporo zniżek na pierwsze przejazdy i w ogóle jest dużo tańsza i tam się wyświetla z góry po prostu koszt przejazdu, więc wiecie, jaką cenę pod koniec kursu zapłacicie. Nie będzie żadnych przykrych niespodzianek potem. Natomiast jak właśnie kierowca się zorientuje, że nie jesteście z Izraela, że jesteście turystami, bo nie mówicie na przykład po hebrajsku, to bardzo często może być tak, że będą chcieli Was naciągnąć i gdzieś tam te ceny sporo podwyższyć, więc jeżeli już zamawiacie taksówki, to przez aplikację. Nie wiem, czy mi to wolno powiedzieć, bo to jest trochę taka antyreklama. W każdym razie nie kupuj w Superfarm. W Superfarmie w Izraelu jest strasznie drogo, więc jeżeli musicie kupić sobie kosmetyki w Izraelu, bo Wam się skończyły podczas wakacji, to najlepiej zróbcie to w Good Farm. W ogóle chyba odezwę się do tej marki, oni powinni mi zapłacić tutaj za lokowanie produktu. W każdym razie w Good Farm potrafi być 3 razy taniej niż w Superfarmie. Ja byłam w szoku, jak przyjechałam do Izraela i poszłam do Superfarmu kupić sobie kosmetyki i myślałam, że takie są po prostu ceny w Izraelu, które tak, są wysokie, natomiast to już, co się dzieje w Superfarmie, to jest istne przegięcie. Jeden szampon potrafi kosztować w Superfarmie 40 szekli, w Good Farmie 15, więc naprawdę uważajcie na to, nie polecam tam robić żadnych zakupów chemicznych. Nie zapomnij nauczyć się podstawowych hebrajskich zwrotów. Zdarza się to nie jakoś super często, ale mi się na przykład osobiście zdarzyło, że jak przyjechałam do Izraela, jeszcze nie mówiłam po hebrajsku, to zamawiając sobie na przykład Pepsi w barze przy plaży, byłam bardzo zdziwiona, że ta Pepsi kosztuje w puszce 25 szekli. No ale mówię, okej, może dlatego, że przy plaży i tu jest tak drogo. Później mówię swojemu chłopakowi, wiesz, to jest normalne, że zapłaciłam za Pepsi 25 szekli? On mówi, ile? No co ty? Ja mówię, ale przecież wiesz, może to dlatego, że przy plaży czy coś. Nie, no okej, nawet przy plaży to nie jest normalna cena. Poszedł do tego samego baru, zamówił Pepsi i kosztowała 12 szekli. Więc widocznie po prostu barman zauważył, że jestem turystką, że nie znam cen, da się mnie łatwo naciągnąć, oszukać, więc najlepiej nauczyć się takich bardzo prostych zwrotów, jak na przykład zamówić sobie jedzenie czy coś do picia, będzie dużo taniej. To się Wam zwróci, ta nauka.
Nie zostawiajcie swoich rzeczy, swoich toreb gdzieś tam bez opieki. Oczywiście to tyczy się właściwie każdego kraju, bo niezależnie gdzie jesteście, jak zostawicie na lotnisku czy w metrze torbę na środku, no to każdy się tym zainteresuje i przestraszy. Natomiast w Izraelu z wiadomych względów będzie to podwójny strach, podwójnie mocny, więc często zdarzyło mi się widzieć takie sytuacje, że ktoś tam położył torbę na przystanku i poszedł na przykład zapalić, to 10 minut później wokół tej torby już było pełno policji. Dlatego nie dawajcie po prostu Izraelczykom powodów do niepokoju i bierzcie swoje rzeczy zawsze ze sobą. Ostatnia wskazówka, nie wychodź z domu czy tam z hotelu bez posmarowania się filtrem i bez dużej butelki wody. To się wydaje oczywiste, że w Izraelu jest gorąco i tak dalej, natomiast mówię Wam, że tutaj 10 minut na słońcu bez filtra może się skończyć takim dużym poparzeniem słonecznym, dlatego nawet jak Wam się wydaje, że wychodzicie gdzieś tam tylko na 5 minut czy coś, to i tak warto się posmarować tym filtrem, bo słońce tutaj niesamowicie szybko pali, jest bardzo mocne, nawet jak jest gdzieś tam za chmurami, takie bardzo zdradliwe, że wydaje się, że nie jest dzisiaj słonecznie, to i tak parzy, więc smarujcie się filtrem i pijcie bardzo, bardzo dużo wody. W Izraelu łatwo się odwodnić, jest tutaj strasznie gorąco, niesamowicie wilgotno, więc wystarczy, że gdzieś tam przez nawet kilkanaście minut czasami nie będziecie pić wody, a już będziecie odczuwać ból głowy, osłabienie i tak dalej, więc butelkę wody zawsze trzeba mieć ze sobą. Tyle na dzisiaj, kochani. Dajcie znać w komentarzach dwie rzeczy. Pierwsza, która z wymienionych przeze mnie kwestii była dla Was jakimś największym takim zaskoczeniem, a propos tego, czego nie należy robić w Izraelu. I też dajcie znać w komentarzach, czy mieliście jakieś wpadki, że na przykład pojechaliście za granicę i zrobiliście coś, czego w danym kraju powinno się unikać. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, jeśli filmik się podobał. Buźka, hej!